No, dawaj, cytryno! Daj z siebie wszystko! Cześć kochani, witajcie na kanale Wicosplay i dzisiaj przychodzę do was z moim stołem i z rzeczami małego alchemika. Będziemy robić propsa cosplayowego, jako że teraz pracujemy najciężej nad cosplayem z Detroit, no to chcąc nie chcąc making offy będą w większości tyczyły się właśnie tego. I jako że pierwszą rzeczą, którą jestem właśnie w stanie zrobić, czyli przetestować, bo wiadomo, że nie będę tego trzymać tyle czasu w tym. W każdym razie będziemy robić płynne tyrium, czyli krew. Niebieską krew, płyn, którym po prostu napędza się androidy w Detroit. Jako że to faktycznie jest niebieska krew i tak to też nazywają i u androidów praktycznie działa to tak jak u ludzi krew, czyli no, przynosi wszystkie potrzebne rzeczy w organizmie, to w grze również pojawia się to w kroplówce. Jest to w formie butelkowej i takiej kroplówkowej, więc uznałam, że fajnie będzie zrobić to faktycznie w kroplówce. Zwłaszcza, że AliExpress jest pełny takich rzeczy. Z założenia służy to właśnie temu, żeby na imprezy dawać tu różne soki i tak dalej. Przy okresie Halloween to zauważyłam, że bardzo dużo osób właśnie to zamawia, żeby na Halloween robić sobie z tego jakieś takie straszne rzeczy, straszne napoje. Do tego były jeszcze naklejki takie, gdzie niby zaznaczało się grupę krwi, ale mnie to jest niepotrzebne, więc to wyrzuciłam. Jako że to jest taki chiński gumoplastik i śmierdzi troszeczkę zabawkami dmuchanymi, takimi plażowymi, postanowiłam, że zanim zacznę cokolwiek robić tutaj takiego, żeby to zjeść, to wyparzę, dlatego trochę wody jeszcze w środku widać, czy trochę się zaparowało, bo jednak miało to kontakt z wrzątkiem. I jedną z najgorszych rzeczy jest to, że to jest nieodkręcalne, też to akurat by nie robiło różnicy, a druga sprawa to jest to, że no, jedyna metoda, żeby w ogóle tu wlać jakiś płyn, to przez tą słomkę. Ale na to też już mam patent. Dobra, więc tak, przejdźmy do rzeczy. Jak już mamy to gotowe, link pewnie do aukcji zostawię wam w opisie. Jak już mam wyparzone to, tutaj wycięłam taką malutką, przecięłam tutaj taką kreseczkę małą. I potem wam powiem, dlaczego to przecięłam. I mam tu przygotowane druczki, które będę naklejać na to. I wytłumaczę wam też mniej więcej, na jakiej zasadzie to zrobiłam. I być może udostępnię blueprint tego. Więc mamy 4 fidget spinnery. Napis 500 ml, to ma 300, ale udajemy, że nie wiemy. I oczywiście tyrium i logo Cyberlife'u. A to jest taki dings, który właśnie przez tą dziurkę, co tu zrobiłam, wsunę to na końcu. Bo tutaj jest niby dziurka wycięta, dziurkaczem, nie wiem czy to będzie widać, ale jest tu taka dziurka. I generalnie tak zazwyczaj te kroplówki wiszą. Już mam mokry stół. Według grafiki z gry to one wiszą nie bezpośrednio na tym, tylko właśnie jeszcze coś takiego tu jest i tutaj będziemy robić dziurkę, dlatego tu na stole mam też dziurkę. Więc tak, jeżeli chodzi o sam proces jakby drukowania tego, ta wersja, w sensie ten fragment jest wydrukowany na folii samoprzylepnej, przezroczystej, więc ten napis, który w tej chwili jest biały, on jak go przykleję będzie przezroczysty. Cała reszta była drukowana na folii też samoprzylepnej, ale białej, a to po prostu drukowałam kontur też na białej folii i próbowałam to wyciąć nożykiem. I to jest za mało, żeby to ciąć nożykiem, więc to będzie troszeczkę koślawe, ale to tam jeszcze przemyślę, co z tym zrobić. Ok, więc będziemy teraz przyklejać te rzeczy, więc przyniosę kadr bliżej, żebyście widzieli, co tu się dzieje na stole za magia. Więc tak, najpierw zacznę od przyklejenia najprostszej rzeczy, czyli tego właśnie, o widzicie, jest przezroczyste. I przykleję to sobie tutaj. Jak najrówniej się da. Wiecie co? Sorry, z tej strony. Z tej. Bo ten dynks musi być po tej. Dobra, jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. Świetnie. I nie przygotowałam sobie nożyczek. Przygotowałam nóż, ale nie nożyczki. Kładziemy sobie, o pięknie, pięknie, może nawet ładniej to będzie wyglądać, o super, no jasne. Dobra, teraz te gorsze, czyli te dingsy, te fidget spinnery. Fidget spinnery, jeden musi iść równiutko tu. O. Jeden idzie do góry.
gdzieś tu, ale kurczę, chciałabym, czy tu jest linia prosta? No będzie, że tak. Chciałabym to po linii prostej ładnie. O, będzie. O, tu jest linia prosta, więc to... Nie przyklejaj się do... Okej, to też potem musimy dociąć, bo generalnie to tak się kończy. Teraz tak, zauważcie, że 2 dynksy są dłuższe niż ten jeden. Ten fidget spinner nie jest taki proporcjonalny. I teraz nie jestem pewna, czy ja to dobrze przykleję. W sensie musiałabym sobie rozplanować. Tak. Wiem, że one były dosyć blisko. Okej, nie będę tego przyklejać nie wiadomo jak mocno, że w razie czego jeszcze to... nie chcę tego potargać. Świetnie. I o to chodziło. Mamy to. I... tu idzie to. O! Coś tam idzie. O, może tak będzie łatwiej. O, patent mam, nie? Dobra, mamy, kochani, już wszystko przyklejone poza włosek, poza tą jedną częścią. Ją właśnie wsuwam tutaj i to zaraz też odetniemy, bo skombinowałam sobie kawaii nożyczkiem. A więc tak, muszę sobie to tutaj przełożyć przez tą szparkę, co że tutaj ją sobie zrobiłam. O. I jak to zegniemy, to się to da ładnie skleić ze sobą. I mam taki plan, żeby to ze sobą skleić. Mamy ten dynks. Tu jest dynks. O, tak bardziej. Dynks. Tu. I go przedziurkuję. Normalnie przyzwyczajam się, że mam kamerę nie w tą stronę. Udało mi się w środeczku! Jeszcze tylko obetnę to, co mi tutaj wisi. Trzeba dosyć uważać z tym obcinaniem, żeby nie... No tu w sumie akurat jest dosyć dużo blokady, ale trzeba ostrożnie z ostrymi rzeczami, żeby nie było takiej sytuacji, że zrobimy sobie dziurę, no bo nam to po prostu będzie przeciekać, tak? Będziemy zaraz do tego wklejać płyn. I już widzę, że to chyba się nie sprawdza, bo to się odkleja, nie odkleja się. Dobra. Więc tak prezentuje się gotowa kroplówka. I drugą częścią będzie robienie tyrium, samego tyrium, które będziesz już rzeczywiście pić, więc do tego wrócimy do normalnego kadru. Więc jak widzicie, mamy tutaj tyrium, znaczy kroplówkę na tyrium i na razie się wszystko trzyma, tutaj to zagięte co zrobiłam, na szczęście. Do tego jest taki plastikowy dynks. I na początku nie wiedziałam, do czego on służy, ale generalnie to jest dosyć fajna metoda, bo tym można zablokować słomkę. Więc jakby jeżeli faktycznie ktoś używa tego do picia, jako taki jakiś soczek imprezowy, no to w tym momencie nie trzeba tego wypić na raz, tylko słomkę blokuje się tym i nic nie wycieknie. Przechodzimy do tej części bardziej jadalnej, czyli mam już tutaj przygotowaną wodę, zwykłą wodę mineralną z lodówki. Przyjemne. Cytryny! Jeśli życie daje ci cytrynę, zrób lemoniadę. I to właśnie zrobimy. Zrobimy lemoniadę. Mam też cukier. Już widzę, że uwaliłam sobie stół. Ale mam cukier i specjalnie z okazji robienia tyrium wzięłam plastikową niebieską łyżeczkę. I mam 2 barwniki spożywcze. Jeden mniej zabójczy, drugi bardziej zabójczy. A zabójczy nie pod względem tego, że to jest jakaś chemia, no pewnie to i tak jest chemia, ale oba są jadalne. Tylko że jeden jest płynny. On daje fajny kolor, ale nie tak fajny i nie tak mocny jak ten. Więc ja będę używała tego. Ten musiałam specjalnie kupować w sklepie takim, który zaopatruje cukierników. Te są dostępne w każdym markecie. I no mówię, generalnie oba spełnią zadanie. Zabarwiam na niebiesko. Tylko mam wrażenie, że ten daje ładniejszy kolor. A problem jest taki, że ten, jak się z nim coś ubrudzi, to bardzo ciężko się spiera. Na rękach zostaje 2 dni. Bo już to próbowałam i bardzo ciężko się to pozbyć z rąk, zwłaszcza jak to wchodzi w skórki, to jest dramat, ale ja się poświęcę, użyję tego
I mam nadzieję, że tym razem się nie ubrudzę. Więc tak. Wyciskanie cytryny to jest dość pasjonująca sprawa, nie? Ale musimy to zrobić. Trochę nie mam wyczucia pod względem, ile tej cytryny muszę tu dać, więc będę na oślep i będziemy próbować, żeby to było faktycznie dobre. Założę się, że prawdziwe tyrium naprawdę ma smak lemoniady. I przygotowałam się pod względem tego, że będę cała w soku cytrynowym. Więc mam mokre ręce i będę je miała mokre. Pasjonująca czynność mieszania cukru. Prawie jak doświadczenie chemiczne, nie? Takie, o, cukier się nie rozpuszcza w zimnej wodzie. Czegoś mi tu brakuje, tylko... Za słodkie, za mało kwaśne. Dobrze, że nie mam ranek na palcach, bo teraz bardzo bym cierpiała. Świetnie, jest dobre. I teraz muszę uważać, jako że nie chciałabym uwalić wszystkiego tym. I teraz poczyni się magia. Wiecie co? Nie wiem, że nie przegięłam. Nie wiem, czy nie dam za dużo barwnika w tym momencie. Teraz będzie normalnie... Tylko jest jeszcze za dużo. Ten barwnik w proszku jest bardzo mocny. Trzeba dodać kąciki. To ja spróbuję zalać wodą to, czego jest tu mniej. Nie będę się dodać cytryny i cukru. Jak widzicie, mam dzbanek. Odbędzie się tutaj większa chemia. Niebieska? I teraz chcę przełożyć to, bo będzie łatwiej, do dzbanka. Żeby to bardziej dużo rozcieńczyć. Teraz to by wyglądało na niebieskie. Jak tak to przelewałam. Świetne. I teraz to pewnie kompletnie nie smakuje jak lemoniada. Tylko jak rozwodniona niebieska woda. To już więcej cytryny. Staram się zachować powagę. Ale tam taki jeden sobie siedzi. I mi nie pomaga w tym. I teraz to jest kwaśne. Kwaśne jak moje życie w tej chwili. Ale kolor ma teraz ładny. Nie wiem, czy widać. Widać, że to jest niebieski. Wcześniej był zbyt intensywny i prawie czarny. Więc wniosek z tego prosty. Jak używacie barwnika w proszku, dajcie go trochę. Bardzo trochę. Jakoś tak na 1/4 tego, co ja dałam. Ale lepiej nie używajcie. Weźcie ten. Serio. Polecam. Więcej cukru. Muszę osłodzić swoje marne życie. Jak widzicie, cosplayerowi nie zawsze wszystko wychodzi za pierwszym razem. Okej, pozbyłam się tej niebezpiecznej substancji, którą było zbyt duże stężenie barwnika w słoiku. I przejdę do tej równie beznadziejnej sprawy pod tytułem wlanie tego tym. To i tak jest lepsza opcja, bo jak próbowałam ostatnio wlewać dla testów, to robiłam to tak ze szklanki. I dlatego miałam całą rękę niebieską. Bardzo pasjonujące zajęcie, ale dosyć relaksujące po tym, co przed chwilą się stało. Tak finalnie wygląda kroplówka tyrium. Generalnie tak, jest ładna, niebieska, tylko że trochę się zgubiło to. Nie wiem, czy widać, co pokazuje, pewnie nie widać, co pokazuje. Widać ładnie te one. Widzę spinery. Spinery widać świetnie. 500 ml nawet wygląda całkiem nieźle. Tylko że tu z tym jest problem. Bardzo mało widoczne. Musiałabym mieć to chyba wydrukowane w ten sam sposób, co to. I wtedy po prostu ten napis Tyrium i Cyberlight zostawić białe. No, na rękach jest ewidentnie przezroczyste i w tym momencie ten środek jest dużo bardziej ciemny, a tu po prostu się to gubi na tym kolorze, więc chyba po prostu zrobię wersję uproszczoną i zrobię to tak samo jak to w finalnej wersji, ale jest to jakiś pomysł.
i może komuś się to przyda. No lemoniada, no. Co ja mogę powiedzieć, to jest po prostu lemoniada, no. Nie ma efektu wody, to jest woda, cukier i cytryna. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Nauczy się na moich błędach. Nie użyję tego barwnika. Nawet nie pomyślę o tym, żeby go kupić. Będzie go wijał szerokim łukiem. Znaczy jest fajny, ale i nie fajny. Więc będę dzisiaj kończyć filmik making-offowy. Wiecie już, co można ewentualnie poprawić i co ja też fizycznie poprawię w następnej wersji. Tych kroplówek zamówiłam więcej, więc mam na czym testować. Ale macie jakiś pomysł na to, jeżeli komuś się przyda, to super, dajcie znać, co o tym sądzicie. Subskrybujcie kanał po więcej, już za tydzień kolejny filmik i do zobaczenia. Pa, pa!